Dziś zaczniemy pytaniem: jakie jest najlepsze auto na świecie? Odpowiedzi jest tyle, ile gustów, ale według pewnej wizji z Japonii musi być to auto pełne nowinek technologicznych i najwyższej jakości materiałów. Tak narodził się Lexus LS. Ale czy spełnia te oczekiwania? LS, czyli Luxury Sedan. Już sama nazwa sugeruje nam, że to wyjątkowy pojazd. Idea stworzenia takiego modelu pojawiła się w Toyocie w 1983 roku. Sztab specjalistów liczył około 3900 osób, a projektowanie samochodu pochłonęło ponad $1 miliard. Po 6 latach pracy LS był gotowy do zaprezentowania, a jego debiut był jednocześnie premierą nowej marki Toyoty – Lexusa. Limuzyna, którą testujemy dzisiaj, to 4. generacja LS-a, będąca na rynku już 11 lat, choć od 2006 roku przeszła 2 poważne liftingi. Mimo to widać tu upływ czasu, co przejawia się w sylwetce nieco odbiegającej od aktualnych modeli Lexusa, czy też dość konserwatywnych konkurentów. Najważniejsza jest jednak tutaj literka L, co oznacza, że mamy do czynienia z wersją przedłużaną. Długość 5,2 metra. To zwiastuje, że to co najciekawsze dzieje się we wnętrzu, więc nie ma na co czekać, wsiadamy. Zacznijmy od przodu. Już od razu wrażenie robią materiały. Mamy tu prawdziwe morze najlepszej skóry i drewna. Całość jednak wpisuje się w dość dobrze znany schemat z innych Lexusów. Nad deską króluje 12-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego, a całość wieńczy gustowny zegarek. Na tym oczywiście nie koniec. Każdy szofer będzie zadowolony, bo od razu czuć, że to bardzo drogi samochód. Kierownica z drewnianymi akcentami wymaga chwili przyzwyczajenia, o takich oczywistościach jak jej podgrzewanie nie powinienem nawet wspominać. Podobnie jak o wentylacji i podgrzewaniu foteli, choć akurat to wiąże się z ciekawym systemem. Mamy tu funkcję auto, która polega na tym, że samochód zmierzy temperaturę i sam podgrzeje lub ochłodzi siedzenie. Na środku konsoli znajdziemy myszkę do obsługi multimediów, a także panel sterowania fotelem pasażera i roletami. Upływ czasu widoczny, ale chyba nieco mniej niż na zewnątrz. Całość wieńczy pokrętło do zmiany trybów jazdy, które oferuje znane spektrum ustawień, od Eco przez komfort aż po Sport S i Sport S Plus. Jednak w przedłużonej limuzynie to nie kierowca jest najważniejszy, dlatego ja sprawdzę, jak sprawy mają się z tyłu, a za kierownicą siądzie szofer. Z tyłu do dyspozycji mamy 2 niezależne od siebie miejsca. Japończycy uznali jednak, że to fotel po prawej stronie powinien być tym premiowanym. To tutaj jest najwygodniej i to tu mamy funkcję masażu. Ponadto naciskając ten przycisk, fotel przed nami złoży się i wysunie się podnóżek. Nic, tylko jechać w dalszą trasę. A gdybyśmy mieli spędzić tutaj kilka godzin, to są 2 rzeczy, które ten czas nam zdecydowanie umilą. Pierwsza z nich to wysuwany ekran, na którym możemy oglądać filmy, natomiast druga to jeden z najlepszych systemów audio, jakie kiedykolwiek słyszałem w samochodzie. To 19-głośnikowy system Mark Levinson, który daje wrażenia dosłownie jak z kina. To trudno oddać, to po prostu trzeba usłyszeć. Gadżetami sterujemy za pomocą konsoli, która rozdziela tylne fotele. Do masażu i wyświetlacza mamy 2 osobne piloty, z czego jeden jest na kablu. Rozwiązanie trochę archaiczne, podobnie jak sam wygląd panelu. Przypomina to wszystko nieco starsze czasy. Funkcjonalności odmówić jednak nie można. Możemy rozłożyć nawet stoliczek, a obsługa wszelkich funkcji jest bardzo prosta. Tak więc ja spędzam tutaj czas niczym prezes, a ciekawe jak sytuacja ma się z przodu. Choć nie jest to tak zwane auto kierowcy, to też nie zamierzam narzekać. Można powiedzieć, że jest tu wszystko. Wolnosące V8, silnik elektryczny, napęd na 4 koła i bezstopniowa przekładnia CVT.
To ten sam silnik, co w testowanych przez nas niesamowitych GSF i RCF, tyle że w wersji nieco okrojonej. Spalinowa jednostka generuje tutaj 394 konie mechaniczne, a wspomagający ją motor elektryczny ma ich 224. Sumaryczna moc systemowa to 445 koni mechanicznych. Jeśli spodziewacie się emocji takich jak w Lexusach oznaczonych literką F, to spotka Was małe rozczarowanie, ale nie zmienia to faktu, że LS600H jest bardzo szybki. Jednakże to nie prędkość robi największe wrażenie, a sposób, w jaki auto ją osiąga, niemalże izolując pasażerów od jakichkolwiek bodźców. To też zła wiadomość dla fanów soczystego dźwięku V8. Jednostka pobrukując daje o sobie subtelnie znać, ale nie trudno zagłuszyć ją całkowicie muzyką. A jeśli nie zależy Ci na dźwięku silnika, to jest też tryb elektryczny, który jednak nie odgrywa tu zasadniczej roli. Działa jedynie do prędkości 40 km/h, a i tak przejedziemy na nim może z kilometr. A jak z prowadzeniem? No cóż, auto waży prawie 2,5 tony, więc transfer masy jest mocno odczuwalny. Sam układ kierowniczy jest jednak w porządku i prowadzenie Lexusa daje sporo satysfakcji. Wspomniane wcześniej tryby jazdy nie robią większej różnicy, więc moim zdaniem najlepiej po prostu przemieszczać się w trybie komfort. A skoro mowa o komforcie, to co tu dużo mówić, jest po prostu genialnie. Pomijając wszelkie udogodnienia z tyłu, największe wrażenie robi wspomniana już izolacja. Jesteśmy kompletnie oderwani od tego, co dzieje się na zewnątrz. Mamy tu swój świat, bardzo komfortowy świat. W końcu metka o wartości 730 tysięcy złotych poważnie zobowiązuje. Czy to jednak oznacza, że Lexus LS to auto bez wad? Niezupełnie. Kilka minusów nakreśliliśmy już wcześniej, a trzeba dodać, że na miejscu pasażera z przodu brakuje regulacji odcinka lędźwiowego. Malutki jest też bagażnik, ma ledwie 370 litrów pojemności. To szczegóły, które jednak u konkurencji mają się inaczej. Tak samo słabo wygląda system inforozrywki, sterowany swego rodzaju nieprecyzyjnym joystickiem, co sprawia, że wprowadzenie czegokolwiek do nawigacji zajmuje nam bardzo dużo czasu, a znalezienie niektórych funkcji graniczy niemal z cudem. To wszystko potrafi po prostu mocno zirytować. Cofnijmy się zatem do wstępu. Czy Lexus LS spełnia swoje założenia? Trzeba powiedzieć, że na tle obecnej konkurencji to trochę dinozaur, który jednak ma sporo atutów. Przede wszystkim świetny układ napędowy i wybitny komfort. A nowinki technologiczne zobaczymy już niebawem w nowej generacji modelu. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to możesz zasubskrybować nasz kanał, co pomoże nam przetestować jeszcze więcej takich aut jak Lexus LS600H. Na naszej stronie znajdziesz galerię zdjęć i dane techniczne, a w wolnej chwili proponujemy obejrzeć nasze inne produkcje. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.